Hej, rozpoczynamy drugi odcinek Let's Playa w Broken Sword. Jak pamiętamy, dużo się zdarzyło na samym wstępie pierwszego odcinka, no i generalnie mieliśmy już do czynienia, nie wiem, i z humorem, i z bardzo intrygującym rozpoczęciem, z trupami, także świetny początek, a teraz kontynuujmy. Widzimy, pojawiła się tutaj kobieta, która robi zdjęcia, więc być może jakaś reporterka, a może znajoma którejś z ofiar, choć wątpię, by wtedy tak się zachowywała, jak to robi teraz. Najpierw może jeszcze pogadajmy sobie z sierżantem Mu, chociaż no, ja się go trochę boję, no ale warto dla dobra śledztwa z nim porozmawiać. I tak, powiedziałem już o tym pasku przedmiotów, który mamy do dyspozycji podczas przeprowadzenia dialogów. Otóż, oprócz pytania naszych rozmówców o zwykłe rzeczy, oprócz wybierania kolejnych opcji dialogowych, możemy im pokazać dowolny przedmiot z naszego ekwipunku i za każdym razem ich odpowiedź nie będzie się ograniczała do takiej jednej stałej uwagi, że nie interesuje mnie to, czy do czegoś takiego prostego. Natomiast czasem powiedzą nawet kilka zdań, nawet jeśli ten przedmiot, który im pokażemy, nie będzie im do niczego potrzebny, jeśli to będzie zwykła chusteczka bądź wizytówka w tym wypadku. Wprowadza to raz, że dodatkowy element humoru, bo te odpowiedzi są nieraz przezabawne, a dwa, wprowadza to dodatkowe wyzwanie, więc jest to swego rodzaju dodatkowa zagadka dialogowa, bo czasem, żeby ruszyć akcję, ruszyć fabułę naprzód, żeby ona, żebyśmy czegoś się dowiedzieli, musimy pokazać dany przedmiot konkretnej osobie, no i czasem uda nam się dzięki temu uzyskać jakieś ważne informacje, więc pokażmy gazetę Muowi i wizytówkę najpierw. I found this in the street, Sergeant. That, monsieur, is a newspaper, no? There's a note written on it. Salah ad-Din, 1345. Ah, so the meeting with the clown was planned. How do you make that out? The time of the explosion was between 1:30 and 2 o'clock, n'est-ce pas? I guess so. But what about the name? Aha! That stumped you, hasn't it? I have never been stumped, as you put it, in my life, monsieur. It is the name assumed by the clown, no? Salah ad-Din the clown? I don't think so. Look, Sergeant, the inspector gave me his card. Yes, monsieur. He wants you to advise him if you have any information concerning this case. Well, I'd be glad to talk with him, but I don't want him working his psycho weirdness on me. Ah, no, monsieur. You are confusing the science of parapsychology with witchcraft. Oh yeah? What's the difference? We don't do sacrifices. No to rzeczywiście olbrzymia różnica. Natomiast jak już słyszeliśmy, bardzo rozbudowane wypowiedzi, mimo że niczego nie wniosły, to jednak po prostu pogłębiają tę naszą interakcję z całym tym światem. I bardzo fajnie. Did you find the victim's briefcase yet? No, sir. The inspector gave me specific instructions to guard this door. Until he countermands these orders or backup arrives, here I stay. I really did see the clown. He ran into the alley across the street. Did you follow him? That's your job, not mine. An armed chase through the streets of Paris? That's not our style, monsieur. Inspector Rosso may be unorthodox, but he's not crazy. How did you and Rosso arrive at the scene of the explosion so quickly? You arrived within minutes. Was it a tip-off? Inspector Rosso's sources are a perpetual mystery to me, monsieur. There are some who say he has made a pact with the devil. And what do you think? I think he is the devil. Jeśli tak jest w istocie, to w piekle musi być bardzo wielu filozofów. What is Rosso doing with that girl? He is giving her the once-over, as you Americans say. Huh? Once he gets his teeth into a case, nothing will shake him off. Was he serious about all that psycho-detective stuff? Of course. Inspector Rosso is a pioneer and a visionary. His revolutionary methods, once perfected, may change the face of law enforcement forever. I can't see it taking off in L.A. Tak, u nas w policji też go nie widzę.
I was one of the last people to see the victim alive, Sergeant. Does that worry you? Yes, it does. I feel I owe it to him to find his killer. That is best left to the authorities, monsieur. Did he speak to you? Tell you anything? No, he just grinned and nodded. Don't let it trouble you, monsieur. Go home and try to forget. Czasem trudno zapomnieć, See you later, Sergeant. kiedy ktoś zginie na naszych oczach. No cóż, ja tego nie przeżyłem, ale to na pewno musi być duży wstrząs. A teraz może porozmawiajmy sobie z tą uroczo wyglądającą brunetką, urodziwą. Excuse me, mademoiselle? Hi, my name's George Stobart. Oh, an American by the sound of it. Yeah, that's right, on holiday in Paris. Some holiday, huh? You were here when the bomb went off? Sure was. Sat right out front of the cafe. Did you notice a middle-aged man, maybe 60, with an hat and overcoat? I couldn't believe it. She hadn't even asked how I was feeling. Yeah, he went inside just before the bomb exploded. You weren't related to him, were you? Oh no, nothing like that. I am Nicole Collard from La Liberté. What's that, some kind of nightclub? No, it is a newspaper. You're a reporter? I'm a freelance photojournalist. Say, you can interview me about the bombing. You know, an eyewitness account. Minutes after the outrage that shook the whole of Paris. You know, real-life drama, human interest, that kind of stuff. I'll just stick to the facts, thank you. Did you see who planted the bomb? I know it sounds crazy, but he was dressed like a clown. Oh God, it's him again. Tak, najpierw tak się trochę oburzył, żachnął, że Nicole nie zainteresowała się jego losem, nie zapytała jak się czuje, tylko od razu pytanie o staruszka padło. Natomiast on za chwilę sam zapomniał o tym, co się stało i zachowywał się, jakby dążył do sławy. Ta żądza sławy go opanowała. Od razu zapytał o wywiad. Także pewna niekonsekwencja, panie Stobart. Dobra, mamy sporo tematów do omówienia, więc zacznijmy od tego Salah Eddin. I found this newspaper outside the cafe. That is not a newspaper, it's a gossip rag. There's something written in it. Salah Eddin, 1345. It sounds like a betting tip. The name of the horse and the time of the race. What do you think? No faktycznie, jeśli na przykład staruszek czytał tę gazetę, no to mogła to być jakaś istotna informacja, więc potwierdźmy. That's what I thought, but the name of the meeting isn't given. Well, so what? I'm not the least bit interested in horse racing, are you? No, but it could be a clue to the killer's next move. Do you think his next victim will be the jockey? Or the horse? She looked at me with a playful twinkle in her eye. Okay, it's a long shot. Look, the inspector gave me his card. Rosso! You know him? Oh yes, we've met. Oh, I didn't know his first name was Augustin. It suits him, I must say. Jakieś nagłe zainteresowanie. Rosso didn't blink when I told him about the clown. It's as if he already knew. That is typical of a cold fish like Rosso. I've seen cheeseburgers with more spunk. No i nagle zmieniła front. Tak mi się to trochę gryzie. Najpierw zastanawiała się nad jego imieniem i widać było w głosie takie uniesienie, a teraz nagle, że w ogóle nie ma ikry i jest nudziarzem. No coś kręcisz, Nicole. Dobra, kolejne tematy warto omówić. Have you met the clown before? It's a long story. I have plenty of time. I don't. O, ma charakter. To dobrze. Who's the guy you were supposed to meet? His name was Planter. I didn't know him, but he called me last night. He said he had a story which would interest me. He asked me to meet him at the cafe. I guess I'll never know what he wanted to tell me. Not unless you have Rosso's gift for psychic interrogation. Why won't you tell me about this clown? Why do you want to get involved? Because he almost killed me. Isn't that reason enough? I guess so. Listen, I'll give you my phone number. You help me with my story and I'll let you in on what I know. And let's get one thing straight right now.
This is strictly business. Okay, it's a deal. I have to go develop these pictures. À bientôt, monsieur. Fine, I'll see you soon. Nie będzie to więc bezinteresowna pomoc, raczej współpraca po prostu. Czyli my jej damy jakieś informacje, ona da informacje nam. A teraz ten uroczy człowiek, należy z nim porozmawiać, bo no, rozmowa będzie bardzo przyjemna. Lubię tego pana. Hi, can you spare a few minutes? I thought you'd been arrested. No, it was a misunderstanding. When he pulled that gun, gah! I thought that was it. Those automatics pack quite a punch, you know? He made a mistake. He thought I was a terrorist. You? A terrorist? Ha! He was only doing his duty, I guess. No tak, George nie wygląda na terrorystę. No i teraz może jakąś rozsądną kolejność opcji dialogowych wybiorę, by wszystko co ciekawe nam powiedział. Take a look at this. Hey! You're a cop? Don't shout about it. I'm working undercover. Who are you looking for? That's confidential. Did you see an old guy with a briefcase? Wait, silly old coot. Do you know what he said to me? Work fascinates me, he says. I could watch it all day. Can't beat it. I could have knocked his block off. Ciekawe, ciekawe. Kontynuujmy ten wątek. Did you recognize the old man? No. Should I have done? Was he a celebrity? No, but I guess he is now. His name was Plantar. Was? He's dead then? Yeah. That's too bad. Now I wish I hadn't called him what I did. If only I could turn back the clock. If only I'd been more tolerant. Regret and remorse are strange emotions. They really bring out the hammiest actors in people. Tak, bardzo urocza reakcja, jeszcze w połączeniu z tym takim szorstkim, chropowatym głosem, naprawdę przykomicznie to wszystko wyszło. No ale rzeczywiście wielkie wyrzuty sumienia. No a przecież, cóż no, umarł, nie z jego winy chyba, ale wyrzuty sumienia pozostają. Did you see a clown come by this way? A clown? Like in a circus? Yeah, with makeup and a big red nose. Huh! Those guys are funny, aren't they? Not in my experience. I love the circus, especially the horses. You haven't answered my question. Have you seen a clown? You think I've got time to watch everyone who passes by? Some of us have to work for a living. Kocha konie, to może być jakaś podpowiedź dla nas, ale o tym za chwilę. Look, I know you're busy, but surely you'd have noticed a clown. I told you already. I didn't see a thing. He was wearing multicolored baggy trousers and makeup. He'd be a poor sort of clown if he didn't. No, słuszna uwaga. Listen, I have to find that clown. He's a killer. Why would I want to help the cops? Community spirit. Together we can combat crime and stuff. How do you know this guy's a killer? Did you see him in action? Didn't you hear the explosion? The cafe was blown up. The clown killed the old man? That's right. Blew him up with a bomb concealed in his squeeze box. Merde. But why did he go to the bother of dressing up like a clown? Who can unravel the tangled logic of a killer's mind? I guess it's some deep-seated psychological need. Or just plain showmanship. Też mnie to zastanawia, z pewnością nie chciałbym ktoś poznał jego twarz. To raz, no ale myślę, że można było to zrobić inaczej, a niekoniecznie przebierać się za kogoś jednak rzucającego się w oczy, no bo klauna łatwo odróżnić od reszty. Dobra, i teraz to, co chciałem sobie zostawić na koniec, więc pokazanie gazety temu panu. Would you like to read my newspaper? I haven't got time to read that. Can't you see I'm busy? You could read it on your lunch break. 10 minutes is all I get. And if my boss had his way, I wouldn't get that. He'd have me on a drip, so I didn't have to stop to eat. Oh, take the newspaper and quit complaining.
Bah! Look at this! Damn bleeding out liberals! Cha! Save the dolphins, catch them and eat them, I say! All that fuss over a bunch of fish! Nah, that's more like it! Look at the size of those! Like champagne bottle corks, no? Ah, what's this? Saladin running in the Prix de l'Arc de Triomphe. It's a racehorse? A horse? A legend! Bucephalus reborn, mon ami! Like a streak of lightning she is! Do me a favor, won't you? Keep an eye on my hole. I'm off to put some money on that nag. Jak powiedziałem, zainteresowanie końmi może być dla nas pewną podpowiedzią. I to jest przykład tego dodatkowego wyzwania, który płynie z paska przedmiotów, który mamy do dyspozycji przy dialogach. No i tutaj zyskaliśmy właśnie możliwość przyjrzenia się przedmiotom, które tu leżą, właśnie dlatego, że pokazaliśmy przedmiot z ekwipunku temu panu. No i zobaczmy tę skrzynkę. I found a T-shaped tool in the box. I didn't know what it was, but it looked useful. Też nie wiem, ale może się do czegoś przydać. I teraz pójdziemy tam, gdzie mogliśmy też na początku. Mieliśmy wybór albo w głąb ekranu, albo na prawo. I teraz pójdziemy właśnie na prawo. Bo tędy mógł uciec klaun. Właściwie chyba tędy uciekł. Nie wiem, czy George to widział, czy nie. Ale to jest chyba droga ucieczki klauna. Tylko gdzie dalej mógł pobiec? Rozejrzyjmy się tutaj. I took a deep breath and prepared to climb the drainpipe. I guess the clown had an escape over the rooftop. Ta możliwość chyba odpada. Zbyt słaba konstrukcja. There was nothing of interest. No, interesującego może nic tu nie ma, ale ciekawe są te animacje. Nie stoi jak kołek George, tylko coś robi cały czas i to dobrze widać. Teraz pokrywy tych koszy na śmieci zdejmuje. It smelled like someone had dumped a truckload of fish in a locker room on a hot summer afternoon. Myślę, że gdyby klaun się tam schował i siedział do tej pory, to już by uległ zaczadzeniu. Także nie ma takiej możliwości, no ale warto sprawdzić. Kot ma, jak widać, większą tolerancję na zapachy. I od razu się muzyka zmieniła na chwilę. Także to też jest fajny element. W ogóle oprawa audiowizualna jest tu po prostu świetna. I w ogóle się nie zestarzała. I tried to lift the cover with my fingers, but couldn't gain any leverage. No ale jakiś przedmiot nie na darmo zabraliśmy ze skrzynki tego robotnika. I lifted the cover to reveal what smelt like the entrance to a sewer. Mamy kanały. Więc myślę, że to jest droga ucieczki, bardzo prawdopodobna droga ucieczki tego zamachowca. Tutaj coś leży. As I picked up the plastic ball, I realized it was intended to be worn. It was the clown's red nose. Czyli rzeczywiście musiał uciec tędy. Skoro zgubił tutaj nos klauna, czyli chyba też musiał uciekać w pośpiechu. No i zostawił za sobą ślady, tym lepiej dla nas. I teraz można też badać przedmioty z naszego ekwipunku, klikając prawym przyciskiem myszy. Akurat jeśli zbadamy nos, to dowiemy się być może czegoś wartościowego, czegoś interesującego. The nose was hollow. Printed on the inside were the words La Risée du Monde, Paris.
Otóż to, więc też kolejne wyzwanie. Badanie niektórych przedmiotów przynosi nam użyteczne informacje. Więc fajnie, że te wyzwania nie są takie proste, nie są takie typowe, nie jest to tylko i wyłącznie używanie przedmiotów, ale też takie drobne urozmaicenia, które zwiększają stopień trudności i też pogłębiają naszą interakcję z tym światem i z tymi wydarzeniami. I scooped up the sodden tissue. It was cold and greasy, like breakfast leftovers. I właśnie ta narracja, też te dialogi, w których możemy pokazywać przedmioty i słyszeć interesujące, zabawne komentarze, oglądanie przedmiotów, to wszystko sprawia, że łatwiej w ten świat wniknąć, bo jest on wielowymiarowy po prostu. Jest on dość rozbudowany, szczegółowy i też to jest cechą Broken Sworda, która odróżnia grę od konkurencji. Na plus odróżnia. I took hold of the scrap of material and unsnagged it from the spike. No i teraz wyjdźmy z kanału i zobaczymy, gdzie się dostaniemy. Oj, bliskie spotkanie 3. stopnia. Hold it right there. You sure rat. I knew you'd come back. And now I've got you. What are you talking about? You're trespassing. Come out of there immediately. That's what I'm trying to do. Give me your hand. Ha! You won't catch me with tricks like that. Keep your distance, monsieur. Okay, okay. Now, what were you looking for? Kolejny pan z akcentem, natomiast tutaj na razie nie mamy jeszcze dostępnego paska przedmiotów, ponieważ musimy się pilnie wytłumaczyć z tego, co tutaj robimy w jego posiadłości. A telephone. I need to make an urgent call. There is no telephone here. I want to know what you were doing in the sewer. Didn't you hear the explosion? In the sewer? A deadly cocktail of combustible gases and chemicals, most likely. No, at the cafe. A deadly cocktail of accordion music and villainy. Most definitely. What? The cafe? Blown up? Mon Dieu! That is awful. Did you say accordion music? Yeah, that fiend had no mercy. He was disguised as a clown. By the time the bomb went off, he'd run to the sewer and made his escape. Ah, mon Dieu! Then, the man I chased, do you think that man and the clown are one and the same? Well, yes, it had crossed my mind. Ah, that still does not explain what you are doing down the sewer. For all I know, you are in league with him. Oh no, I'm just a tourist. Haha, most tourists are content with the Eiffel Tower, the Louvre, or the Pigalle. I didn't realize my waste pipes were such an attraction. Wielką atrakcją, skoro dwie różne osoby w ciągu kilkudziesięciu minut zwiedzały te ścieki. Swoją drogą, jeśli ścieki, kanały są największą atrakcją Paryża, to chyba się tam nie wybiorę. No, może dam szansę Paryżowi kiedyś. Dobra, wypytajmy go o różne sprawy. Tell me about the man you apprehended. What is there to tell? He was a typical criminal type, just like you. Ma nas za pierwszorzędnego oprycha. Does the name Plantar mean anything to you? No, it doesn't. Who is he? The man who was killed in the cafe. I'm gonna find the guy responsible. I'll find him. Even if it means following him down every sewer in every city in Europe. Ah, you need some sensible boots. You won't get far in those stupid sneakers. Tak, ciekawa, sarkastyczna uwaga. Do you know the waitress at the cafe? Oh, she isn't hurt, is she? No, she's fine. Oh, thank heavens. A poor girl like her isn't safe with the likes of you roaming the streets. Can't you understand? I'm not a gangster. I'm an American tourist. Ah, that's what you say. Wygląda na to, że jego niechęć do nas jest konsekwentna.
Was the guy you saw carrying a briefcase? I didn't notice. Now are you going to leave? Or do I have to call the police? No to zabijemy mu ćwieka i pokażemy mu wizytówkę inspektora Rousseau. Ciekawe jak zareaguje. Perhaps you'd like to take a look at my card? What is this? Inspector Augustin Rousseau? What does that say? Hominoid Division? A homicide. I think the ink's smudged. Then you are not a tourist. Okay, I'm not. I lied to you. And I'm sorry. Don't apologize, monsieur. You know, I had a feeling there was something different about you. It is your posture, your poise. Oh, yes. There is no mistaking the bearing of a disciplined man. And I should know. I was in the army, you know. When I was your age, I was fighting for my life in the African desert. How can I help you, Inspector? Let's start over from the beginning and tell it just like it was. No i jaka nagła zmiana frontu. Najpierw tak nazywał George'a bandziorem, kryminalistą, a teraz nagle pańska poza. Tak, od razu wiedziałem, że jest pan jakiś inny, tak? No oczywiście, od razu widać, że dostojna osobistość z George'a. Tak, bardzo mi się podoba ta nagła zmiana u naszego rozmówcy. Tell me about the man you apprehended. He was a mean one, monsieur. He grabbed me in an armlock, his face suddenly next to mine. His grip was like iron, but he did not know what he was up against. Oh no, he made a big mistake when he took on one of the desert hyenas. Yes, I get the picture. Does the name Plantar mean anything to you? No, it doesn't. No a teraz może pokażmy mu kilka naszych przedmiotów. What does this tissue mean to you? Nothing, monsieur. It's disgusting. What on earth possessed you to show it to me? Someone has emptied their nostrils into it. No właśnie, to też czasem może dziwnie wyglądać, że George wszystko, nawet chusteczkę pokazuje napotkanym postaciom. No ale te komentarze są na tyle zabawne, że warto to robić. This is what I used to open the manhole cover. I have one just the same as that, monsieur. I will fetch it if you like. No, don't bother. Oh, it is no bother, monsieur. Nah, forget it. Just trying to be helpful, monsieur. Take a look at this false nose. Aha! That looks like a clown's nose to me. Precisely. He must have dropped it in his panic. Unless he wanted you to find it. Why would he want to do that? To put you off the scent. Jakoś mi się nie wydaje, zwłaszcza, że akurat tędy przechodził. Do you know the waitress at the cafe? So you don't want to hear about my experiences in the desert? I fought to make this country what it is today. I'm sure you did, but I'm a little short of time. Starsi ludzie mają taką tendencję, że lubią opowiadać o swoich dawnych zasługach i przeżyciach. No ale najważniejsze są teraz informacje o kelnerce i o tej całej sprawie. Do you know the waitress at the cafe? You can't suspect her, surely. Just answer the question, please. Yes, I know her. Quite well, you could say. She came to work at the cafe 7 months ago. I look forward all week to the relief she gives me when she visits. Really? So you'd miss her if she wasn't there? Oh, mais oui. Who else would I find to cut my toenails? Was the guy you saw carrying a briefcase? Why, yes, he was. Clutched in his arms like a baby. That belonged to his victim. Oh, what do you think was in it? Drugs? Stolen jewels? I don't know, but the killer thought it was worth a man's life. Nothing is worth that, monsieur. No, szczerze mówiąc, na razie nie mam żadnych podejrzeń, co mogło być w walizce. Za mało wiemy. No i zapytajmy jeszcze o ten kawałek materiału. Does this piece of material mean anything to you?
That is the same cloth as the jacket I found. I'd recognize that pattern anywhere. Now, about the jacket you found. Do you have it here? No, monsieur. One of the sleeves was badly torn, so I sent it for repair. A pity, because otherwise it was a fine piece of quality tailoring. It had the tailor's name inside on the label. Where did you send the jacket? I gave it to an itinerant Romani seamstress. Just my luck. No tak, ale może jeszcze się coś dowiemy na ten temat. Was there anything in the jacket pockets? Not as soon. You know what I think? Do tell me. He changed out of the clown suit and cunningly disguised himself as an ordinary person. Looks like I'm up against a mastermind. To akurat niezbyt odkrywcze, bo wiadomo, że po dokonaniu morderstwa, zamachu nie będzie paradował cały czas w przebraniu klauna, prawda? What was the name on the label? It was a foreign name. Todrick, I think. Did you get the address? There wasn't one, monsieur. Only a telephone number. Well, I don't expect you to remember a phone number you've only seen once. 74 98 08 59. You're kidding. That's his phone number? Yes, that's it. A little secret number that I learned in the desert. I was taught the technique by a Tuareg shaman. That's incredible. It comes in handy at the supermarket checkout. Do I get a reward? Honesty, monsieur, is its own reward. Then I'm glad I do not rely on honesty to pay the bills. Ja bym chciał chodzić ze szczerością do sklepu i żeby ta szczerość była moją walutą i by sprzedawano mi za samą szczerość jakieś ciekawe artykuły, gry chociażby. I have to be going. Thanks to your help, the citizens of Paris can sleep a little easier tonight. Vraiment? I was only doing my duty, monsieur. Good luck, Inspector. I hope you catch that killer soon. I'll let you out. No tak, dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego. Mamy przede wszystkim nazwisko i mamy numer telefonu. Więc być może... You find your man, Inspector. So do I. Więc być może następnym naszym krokiem będzie próba skontaktowania się z nim, albo zrobimy to już niedługo. Tymczasem myślę, że to wszystko w tym odcinku. Śledztwo trwa i zaczyna przynosić nam jakieś wskazówki, pierwsze wskazówki. No i zobaczymy, jak to się rozwinie w kolejnych odcinkach. Tymczasem to już wszystko. Do usłyszenia. Pa, pa.